No i jest szczupaczek. Jest szczupaczek, czyli co, dalej są szczupaczki na tym spocie? Cześć, cześć. Z 53-59 na Starym Grodzie. Ja sobie rzuciłem tak jak ostatnio. Co jest zabawne, prędkość 45, ale znowu nie robię tak, że prowadzę to tak, żeby przynęta wypłynęła, tylko po prostu sobie co jakiś czas kręcę, przerwę robię i rzucam. Mapę wam pokazałem, co? Pokazałem, nie? Dobra, zakręcony jak zwykle. Przynęta to jest F11005. I tak, cel to złowienie jak najwięcej szczupaków. I to jedno, zobaczymy czy jeszcze znajdę jakieś inne miejsce niż to. Jak nie, to może chociaż na tym spocie poszukać jakiejś innej przynęty. Najlepiej jakby to było coś innego niż woblerki, tak? Czyli jakieś obrotówki. Obrotówką to ciężko. Chociaż na BYI potrafię brać szczupaki na obrotówkę. Ale jakąś wahadłówkę albo coś z gumek na jigowanie. Coś ciekawszego poszukać. Zobaczymy. Może taki film byłby ciekawy, co? Tak się zastanawiam w ogóle w rekordach tygodnia znowu. Znowu nie ma żadnego szczupaka ze Starego Grodu. Nie wiem. Przestali ludzie łowić szczupaki na Starym Grodzie. Najbardziej dochodowa ryba po leszczach to był szczupak i bardzo fajnie się łączy właśnie leszcze i szczupaki w trakcie godziny. Raz rekord miałem 500 srebra w 30 minut, to już w ogóle jest kosmiczna liczba, no ale takie 200-300 jak ktoś zaczyna, to i tak są fajne wyniki. Nie wiem dlaczego to nie jest łowione. Przecież nie wszyscy mają 29 poziom, nie wszyscy siedzą na miedzianym, nie rozumiem tego, ale nie wiem. Chyba, że jest mniej osób grających. A ci, co grają, zaczynają, to ich tak mocno nie interesuje. Wszyscy lecą w konto premium, jak najszybciej nabijają poziomy. Coś tu może jest, co? Mamy godzinę 15, 14, 15, tak? To raczej powinny gorzej brać niż lepiej. Lepiej zawsze biorą szczupaki. Przynajmniej czysto teoretycznie. Gdzieś w godzinach. Myślę, nie wiem, która to była zawsze, 6, 5:30, 6 rano do 9 i wtedy brały całkiem fajnie od 18, 20 do 22, tak mniej więcej. A i spadł ten szczupak. W ogóle to nie wiem, coś ostatnio mówiłem. Chciałem na tej przynęcie standardowe haczyki zmienić, bo to są te takie ubogie 1.0. Nawet można byłoby dać mniejsze, ale czarne przykładowo. Całkiem dobre efekty one dawały. Dobra, to ja kombinuję, coś rzucam. Widzicie, że ryby biorą. Zobaczymy, co się w tym filmie jeszcze ukaże, ale chciałbym znaleźć jakąś przynętę inną. Ewentualnie spot, ale to już jest druga sprawa, drugorzędny cel, inny spot, ale jakbym znalazł jakąś fajną przynętę aktywną, chociażby na małe sztuki, ale żeby brały, też byłoby fajnie. I to zawsze lepiej robić na spocie taki, który jest aktywny, tak? Tak teraz rzucam, wychodzi szczupak za szczupakiem albo jakiś tam okonek, no to wiemy, że można próbować testować jakąś inną przynętę, bo jak wpadnę na spot, nie wiem, czy on działa, jak zacznę kombinować z jakąś przynętą, która nie działa, no to w ogóle. A tu widzimy, mam jakąś taką wiedzę już teraz, że to funkcjonuje. Dobra, to ja się do was odezwę, jak już coś tam wymyślę. Chyba, że mi w międzyczasie wpadnie coś dużego jeszcze tutaj na tego wopka. No dobra, mogę się odezwać. Przypuszczalnie jest to okoń. Może widzę cień. Chwilę temu miałem fajnego szczupaka. Zobaczymy, co to za okonek. Co za okonek? Nie, blisko trofeczki. Blisko trofeczki. Chociaż nie aż tak bardzo. W każdym bądź razie co? Testowałem hunterki, te nasze wahadłówki takie z takich klasycznych przynęt. Jest duży problem z prowadzeniem. To dno jest jakieś tak nieregularne tutaj i obojętnie jaką prędkość zastosowałem, był problem. Raz mi się udało złowić jakiegoś takiego jednego małego okonka. Tak, okonka, no. Teraz tak, założyłem sobie tutaj gumeczkę. Był jeden szczupaczek. Na tyle jest dobrze, że to widzicie cały czas, no, prawie cały czas. Teraz nie wyskoczyło, ale generalnie to wyskakiwała to cały czas ta metoda
jig step, także fajnie można byłoby w zasadzie ustawić tak, żeby nawet ciągnąć cały czas. Prędkość 25 mam i mam taką gumkę założoną. Szukam czegoś podobnego do tego, co tu używam. Zresztą ona taka niebieskawa jest, nie? Może coś w tym rodzaju, coś tu poszukać, że coś jest niebieskawego. Ten czat jest taki jakiś bardziej niebieski. Jest trochę krótszy. Właśnie tak staram się te przynęty szukać wokół tego koloru. Jak jest coś aktywnego w danym tygodniu, to warto kombinować właśnie z kolorem podobnym do tego, nie? I metodę trick step, parę obrotów, prędkość 25, jak tu widzicie. O, teraz widzicie, już jest, wyskoczył, że dotyka dna, bo już jest płyciej tutaj. Trzeba albo troszkę dłużej kręcić, albo w sumie nie, no. Tylko to dłużej kręcić coś da. Dobra, ja się postaram znaleźć jakąś inną przynętę. Był jeden okonek, tutaj ten mały szczupaczek i znowu taki okonek już większy. Sam jestem ciekaw, jaka przynęta będzie najlepsza. Dobrze, to na razie się skupiamy na tym miejscu i na znalezieniu jakiejś takiej fajnej, aktywnej przynęty. No, teraz to fajnie uderzyło. Zmieniłem przynętę na tego... Co to było? Twister, chyba Twister to się nazywa. Twisterek, taki niebieskawy i to jest jeden z ciekawszych szczupaków. Dobra, nie będziemy marnować czasu na tego Twistera. Numer 9. I w zasadzie to wam powiem, że nie do końca wiem, na jaką metodę on wziął, bo zmieniłem prędkość na 29 w tym celu, żeby robić jigowanie. Bo miałem prędkość 14 i zwijałem cały czas jednostajnie. I co? I nagle po zwiększeniu prędkości zaatakował. Chyba że zwijać właśnie jakąś tam, nie wiem, 14, 16 prędkość, a nieraz dorzucić shifta, żeby przyspieszyć. Wtedy speed up wyskakuje, czy jakoś tak ta metoda. Też można byłoby tak zrobić, tak? Ustawić 16, zwijać. I tam po 5-6 obrotach przytrzymuje się na chwilę shift. Tak jak teraz zrobię. O, widzicie? I tam speed up wyskoczył na lewej stronie. W lewym dolnym rogu. I tak nieraz niektóre ryby to przyciągały. Ale takiego dawno wiemy, nie? Szczupaki i inne metody niż woblery to dużo trudniej połowić. Dużo trudniej, nie? No i no, można na takiej przerwie. Na przerwie one tam lubią brać. Może właśnie dłużej poczekać. Niekoniecznie jakąś metodę próbować stosować, tylko rzucić, chwilę poczekać. Niekoniecznie musi metoda wyskoczyć. Tak jak teraz to rzucę. Ile mam prędkość? 24. Pokręcimy troszkę. Puszczę to. I znowu kręcić. Woblerek to jest coś, co jest bardzo przydatne na szczupaki. Tylko gdzie to nabić? Najlepiej na... Myślę, że najlepiej na białainie. Jednak tych pstrągów i pieni to tam zawsze coś podejdzie, jakieś klenie też. Pojedynczo jazie, bolenie, chociaż boleń to lepiej, żeby nie brał, bo to bez sensu. Dosyć silna ryba na prostych zestawach. No, dobra. Ja dalej będę kombinował, żeby znaleźć coś. Teraz kwestia zasadnicza. Czy przynęta jest prawidłowa, a jak jest przynęta prawidłowa, to jaką metodę stosować połowu na te szczupaki. Bo raczej bym się nie pchał, żeby jakiś tam boczny trok założyć, czy coś takiego, bo jak nie macie woblerów przykładowo, no to gdzie indziej, jak do innych metod, nie? To się ma. Może jig stepa jakiegoś właściwie możecie robić, bo macie jigowanie, ale nic innego. Dobra, to ja myślę. Mam chyba kolejną ciekawą przynętę, bo już trzecią rybę ciągnę. Z tym, że trzecia ryba i trzeci okoń. No ale okonki, jakbyście łowili, często pod zadania też są te okonie.
Całkiem dobrze płacą. No i tego można faktycznie. A propos procentów, jak prędzej wspomniałem, no jak było, często by brały przy okazji szczupaków, brałyby okonie, to jedno, że srebro, druga sprawa, no można nabijać procenty umiejętności, nie? Także jiguję i mam założone sobie ręcznie robioną gumkę niebieską. Także niebieska, to można byłoby założyć jakąś jeszcze ewentualnie mniejszą główkę. Tutaj nie dwójkę, tylko założyć coś, nie wiem, 6. Wtedy wchodzi więcej takich przynęt typu, o, te gumki dalej wejdą, jakieś mniejsze twistery na przykład można byłoby założyć, albo ja jestem ciekawy, jak te kraby się sprawują. No, albo te twisterki malutkie. Zawsze dużo okoni łowiłem na te małe twisterki. Teraz pytanie, czy taki niebieski. No, ale można tak kombinować. Tylko z tym szczupakiem. Tego szczupaka bym chciał połowić jeszcze. Dobra, dalej myślę. Zresztą najgorzej, że jest już 22 i to już nie jest taka godzina pod te ryby. No, tu wykonałem rzut kontrolny. Rzut kontrolny tym naszym woblerkiem. Aż się muszę jemu przyjrzeć, bo on tu zupełnie inaczej wygląda niż wygląda tu na haczyku. Patrzcie, on jest taki mocno szaro-niebieski i się świeci. Ciekawe, czy jest jakaś taka obrotówka, która byłaby pod niego. No mówię, rzucę kontrolnie, zobaczę, czy jeszcze siedzi tu szczupak, czy siedzi tutaj, w ogóle jest blisko 23. Zawsze już gorzej ze szczupakami, albo prawie, że nie biorą. A ten się jednak zjawił, nie? Dobra. To szukam dalej. No zobaczyłem, co to będzie. Co to będzie? Okoń, drugi okoń. Testuję sobie teraz Huntera. To co prędzej mówiłem, że mi nie wychodzi. Teraz jakoś opanowałem. Prędkość 50 mam. Czekam aż to opadnie. I zaczynam kręcić troszkę dłużej. I znowu czekam aż to opadnie. Widzicie, wyskoczyła metoda. Znowu był zaczep, ale poczekam chwilę, niech opadnie. Teraz pokazało, że opadło na dno i znowu. I czekamy. I znowu kręcimy. A jak metoda zniknie, to najwyżej. Ale często jest tak, że to i tak zadziała. Z drugiej strony znowu tu jest dużo płyciej. Może wcale nie zadziałać. Kwestia, jaką trajektorią się to pociągnie, nie? Można spróbować tak trochę bokiem ustawić, z tym, że kij jest dość miękki. To może w ogóle kompletnie metoda nie wychodzić. Ale tak jak mówię, ja bym chciał tu połowić szczupaczki na to, a dostaję okonie niestety. W jaki sposób inny dostać szczupaka? Chcę wam coś pokazać fajnego. O, tu te okonie podchodzą na te inne przynęty niż wopki. Niestety. Nieraz się mówiło, że jednostajnie się kręciło, nie? Jakieś tam prędkość 12, 13 do 16 i też ten szczupak potrafił zaatakować kwestię przynęty. Tym, że jak jest za ciężka wahadłówka, to ona idzie po dnie, nie? To też jest niedobrze. Sobie kontrolnie spojrzę, tam takie sobie testuję moje stare miejsce na rybki. Patrzę, czy tam coś będzie brało. Dobra, ale to nieważne. Jak się nic nie wydarzyło, dobra. Teraz ustawiłem, widzicie, prędkość 18 i to przy większej masie zaczyna się prowadzić po dnie i to też takie nie jest za dobrym. Dobra, to ja dalej kombinuję. Dobra, kolejny spot na tym filmie. Już mogę chyba potwierdzić, bo drugi rzut, o ładny, 2-kilogramowy, drugi rzut pod rząd i teraz 2-kilogramowy, przed chwilą 800 gram, a na tym spocie, na którym byłem, mówię tak, testuję masę różnych przynęt, a na żadną mi nie bierze nawet okonek. Później już tak stało, że nawet okonki nie brały, to co wam pokazywałem, więc mówię tak, najpierw sprawdzę jakiś spot jeszcze inny, na którym będą mi brały ryby. Jak będą brały ryby, o tak jak teraz tu wychodzą szczupaki, to mogę zacząć kombinować. Nie pokazałem miejsca, 56-20. To mogę zacząć kombinować wtedy z jakąś inną przynętą, tak? Na drugim zestawie. A jak stoję na spocie, na którym już mi nie daje szczupaka, no to nie ma to sensu, tak? No dobra, to ja sobie postoję. No i zobaczymy, co się wydarzy przez te parę minut.
Dobra, muszę do was wrócić z raportem. Słuchajcie, teraz na tym spocie, którym tam stałem, to jest tam, o, tam, przy krzakach, to mi zaczęły brać, o, jaś i jakieś klenie, takie mniejsze szczupaczki i ciężko powiedzieć, czy da się złowić je na coś innego niż ten wobek tutaj, który na początku filmu był. Kolejna sprawa, no to właśnie z tego powodu, że zacząłem jakieś tam klenie i jazie brać, to się ustawiłem jeszcze tutaj w tym miejscu. I no teraz chciałem wam chwilę temu pokazać fajnego szczupaka, bo coś tu uderzyło i spadło. Także miałem coś fajnego na haku, ale spadło, ale przed nocą jeszcze już było chyba grubo po 22 wpadł taki 3 kg i taki 2 kg. Także on tu jest w okolicach tej tutaj kłody. I jakby mi się teraz udało zahaczyć jakieś, chociaż nie wiem, z 2 sztuki takie fajne, 2-3 kg, to znowu wyciągnę inną przynętę, popróbuję. Ale bez tego to nie ma sensu tego robić, nie? Niech ta taka wzorcowa przynęta nam nie daje ryb zbyt dużo, to nie ma sensu kombinować. Chyba że jest inny wobek w tym tygodniu też. Tak w miarę aktywny, nie? Tego nie wiem. Ustawiłem się na ten, który z tydzień dobry temu, czy z 2 tygodnie temu używałem, nagrywałem. A może jest jakiś inny, lepszy kolor? Możecie dać znać w komentarzu jak zwykle. Po to one są. Może ktoś coś ma ciekawszego? W każdym bądź razie, no to widzicie, coś tu gryzie. Fajnie byłoby dostać. Chyba że to miejsce jest na noc lepsze, a ten tutaj w prawo bardziej przy krzakach jest... Ten jest poranny, tamten jest poranny, ten jest wieczorny, nie? Dobra. To ja próbuję, coś kombinuję jeszcze. Okej, dobra, idę to sprzedać, bo liczyłem na więcej. Muszę to szczerze przyznać. O, leszczyki macie w razie co w kawiarni do zaliczenia. Jeszcze to jest, no, 6 godzin realnego czasu. Także ten spocik, co ostatnio leszczowo nagrałem na spławiczek, to pewnie wam odda spokojnie. Prosta misja, dosyć fajna kasa była to z tej kawiarni. No, a jeszcze dostałem tam takiego szczupaka o 3,5 kg właśnie na tej pierwszej pozycji po zmianie miejsca, czyli tam na tym bucie tak zwanym. Ale tak, no to bez szału. No może jakbym cały czas próbował łowić na tą jedną przynętę. Ale wydaje mi się, że może jeszcze być inna biorąca. Inny jeszcze biorący, dobrze działający wobbler, bo ten daje, ale nie za dużo. Jeszcze bym musiał jakiś odwiedzić inny spot szczupakowy. I kolejny raz, jak do nich podejdę, to też będę próbował nagrać jakieś inne przynęty. Nie tylko te wobblery, tylko właśnie jakieś wahadłówki, gumki. Jak ktoś ma jakiś fajny sposób na łowienie szczupaków właśnie na coś innego niż wobblery i jerryki, to piszcie w komentarzu. Ja tymczasem kończę i na razie.